Są takie słowa i sformułowania, które padają czasami luźno w rozmowie. I chociaż wcale nie mają złych intencji, są ukrytymi triggerami. Siemaneczko, świnki kruszynki, z tej strony Namician i witam Was z powrotem na moim kanale. A dzisiaj przychodzę do Was z troszeczkę poważniejszym tematem, dlatego że sądzę, że należy uświadamiać ludzi, w szczególności tych, którzy jeszcze dotąd nie mieli styczności z osobami z zaburzeniami odżywiania, albo też mają i znają tą etykietę, ale chciałyby się upewnić, czy na pewno wszelkie słowa, jakie padają z ich ust, nie ranią ich bliskich. A może to Ty jesteś osobą zmagającą się z ED? Jeżeli tak, możesz w komentarzu napisać, z jakich tekstów po prostu nienawidzisz słuchać i nie chcesz ich przyjmować od innych. A więc, żeby nie przedłużać, to zaczynamy! Niektóre uwagi i sformułowania mogą Wam się wydawać dosyć dziwne i absurdalne, dlatego żeby ułatwić Wam je w odbiorze, podzieliłam to na kilka kategorii, które płynnie będą przez siebie przechodzić, więc myślę, że wszystko ze spokojem ułoży się w Waszych główkach. Pierwsza kategoria wydawać by się mogła jest dosyć oczywista, ponieważ są to komentarze dotyczące wyglądu. Myślę, że nikt z Was nie powie drugiej osobie czegoś takiego jak: trochę Ci się przybrało na wadze, co? Spasłaś się jak świnia, zrobisz w końcu coś z tym? Funkcjonują nadal jednak takie NPC-ty, które myślą, że w taki sposób zmotywują kogokolwiek do zmiany swojego stylu życia. I choć niejednokrotnie udowadniano już, że taka agresywna komunikacja w żaden sposób nikogo nie zmotywuje i nie zmieni jego stylu życia, ta osoba nie zaliczy nagle jakiegoś game changeru, a wręcz przeciwnie, taka osoba nie dość, że poczuje się gorzej, to poczuje się jeszcze bardziej zdemotywowana do jakichkolwiek działań. Ale to samo w drugą stronę, jeżeli komunikujemy komuś: ale wyglądasz chudo, wyglądasz jak kościotrup, wyglądasz niezdrowo, martwię się o ciebie. I są to teksty, które padają zazwyczaj w stosunku do osoby, która jest już w zaawansowanym stadium choroby. Widać po prostu, że nie jest to taka zdrowa, zwykła sylwetka, do jakiej zazwyczaj się dąży, ale już podniszczona restrykcyjnym trybem życia. A takie teksty wbrew pozorom wcale nie urażą osoby chorej, ani nie spowodują tego, że pomyśli sobie: hej, chyba jest coś nie okej. Tylko utwierdzą ją w przekonaniu, że to, co robi i to, w jaki sposób to robi, jest skuteczne i efektowne. Komentarze, które są komplementami. Świetnie wyglądasz po zrzuceniu tych kilku kilogramów, było Ci to naprawdę potrzebne, ale zazdroszczę Ci tego płaskiego brzucha. Chciałabym mieć takie długie i szczupłe nogi jak Ty. Są to takie komunikaty, na jakie osoba chorująca zazwyczaj czeka, ponieważ one dają atencję, od której bardzo łatwo idzie się uzależnić. A gdy dana osoba zauważy, że wskutek stracenia na wadze jest w centrum zainteresowania innych, jest to dla niej wyraźny komunikat, że jest w tym dobra i żeby robiła to dalej, bo w końcu to jest jedyna rzecz, która powoduje, że jest wyjątkowa. Natomiast najgorszymi komplementami w momencie, gdy dana osoba jest na recovery, są te uwagi w stosunku do tego, że widać, że zdrowieje. Od babci albo mamy często można usłyszeć: o, zaokrągliłeś się na buzi, wyglądasz lepiej, wyglądasz zdrowiej. Najgorsze, co można usłyszeć, to po prostu boli, rani i powoduje nic innego jak relaps. Ponieważ mental tutaj jest taki, że zdrowiejesz, to znaczy widać, że przytyłaś. A jest to coś, z czym strasznie ciężko się pogodzić, nawet będąc na recovery. Zamiast zwracać uwagę na to, jak zmienia się nasze ciało, bo uwierzcie, my same widzimy to, jak wszystko się zmienia. Po rozmiarach spodni, po tym, jak widzimy się w lustrze, po tym, co się dzieje na wadze, to wszystko jest już wystarczająco strasznie trudne, a dokładanie nam takimi tekstami może jedynie spowodować regres choroby. Zamiast wyglądasz lepiej, wyglądasz bardziej kobieco, buźka Ci się zaokrągliła i tym podobne, powiedz może: ale dzisiaj promieniejesz, jaką masz ładną cerę, ale świetnie odbudowałaś włosy. To jest miłe. Tamto
Nie. Komentarze dotyczące jedzenia. To chyba dosyć dziwne, żeby w świecie, który krąży po orbicie nie wokół Słońca, wokół talerza, omijać temat jedzenia, ale gwarantuję Wam, że jest to najgorsza możliwa kwestia, jaką możecie poruszyć, bo najczęściej po prostu wywołuje agresję, płacz czy wyrzuty sumienia. Nigdy nie pytaj się, co zjadłeś, co zjadłaś dzisiaj. Osoba mierząca się z tym problemem nie chce się tym dzielić z prostych względów. Po pierwsze, boi się Twoich komentarzy na temat tego, jakie posiłki zjadła danego dnia. Stresuje się tym, że powiesz, że to jest za mało, za dużo, zbyt niezdrowo. A po drugie i najważniejsze, Twoja kontrola wzmaża moją kontrolę. Boi się, że przez pryzmat Twojego pytania, co dzisiaj zjadłaś, chcesz kontrolować to, co mieści się na jej talerzu. Tak często słyszy się: ty to wszystko zjesz? Ja najadłam się frytkami, a ty jeszcze zjesz burgera i chcesz zamówić pizzę? Wydaje mi się, że to wynika troszeczkę z naszej takiej fatfobii i jest takim typowym pick me, ale zobaczcie sobie, jaki schemat utarł się w naszym świecie, że możesz zjeść za mało, ale nie możesz zjeść za dużo. Słuchajcie, niech każdy patrzy do swojego talerza. Nie zaglądaj komuś do talerza, bo to jest bez sensu. Tak samo jak nie wiesz, co siedzi w czyjejś głowie, tak samo nie wiesz, co siedzi w czyimś organizmie, w czyimś żołądku. My jemy po to, żeby żyć, a nie żyjemy po to, żeby jeść. Jeśli tak naprawdę bardzo męczy Cię to, że dana osoba zjadła tyle i tyle, to weź sobie pamiętnik, napisz sobie to: Boże, ile ona to zjadła, ale nie mów tego. Nie mów tego, bo możesz naprawdę zaszkodzić. Nie komunikuj też: cieszę się, że zjadłaś śniadanie, obiad, kolację, bo ty się cieszysz, a osoba zmagająca się z problemem boi się, że znowu przegięła, że obiecała sobie, że tego posiłku nie będzie, a zjadła. I ty ją jeszcze dobijasz tym, że fajnie, że zjadła. Gdy w mózgu filtrowane jest to tak: gratulacje, zawiodłaś! Znowu lecisz po przegraną. Jeśli nie jesteś taką comfort person dla osoby chorującej, jeżeli nie znacie się za dobrze, nie znacie się za długo, to naprawdę nie komentuj i nie próbuj się udzielać w jakimkolwiek obszarze dotyczącym jedzenia i posiłków. I tutaj Wam powiem coś, o czym nie mówiłam w ogóle nigdzie. W zeszłym roku w sierpniu zmagałam się z kompulsywnym objadaniem. Miałam extreme hunger, jadłam ogromne ilości jedzenia, zwracałam je, jadłam dalej i powiem Wam, że dla mnie to był po prostu fatalny okres. Ja potrafiłam jeść takiej ilości jedzenia, które w ogóle nie wiedziałam, że zmieszczą się w moim organizmie, ale tylko przy 3 określonych osobach i były to bliskie mi osoby. I gdy powiedziałam Amadeuszowi: słuchaj, ja widzę, że ja mam ten problem, i poprosiłam go o to, żeby w pewnym momencie mówił mi: hej, słuchaj, wystarczy. To są emocje, które zajadasz. To jest euforia, którą chcesz uzyskać poprzez tą radość z jedzenia, tylko że to, co dzieje się później, będzie następstwem, jeżeli ty teraz nie powiesz stop. I tak jak jego słowa były dla mnie akceptowalne, tak gwarantuję Wam, że gdyby zrobił to ktokolwiek inny, najprawdopodobniej spotkałby się z ale to bardzo agresywnym odzewem z mojej strony. Bo niejednokrotnie w takich naprawdę już mocno krytycznych momentach nawet ta moja comfort person dostawała po łbie. Tekst, który doprowadzał mnie po prostu do szału, czyli: ale się najadłam, zaraz wybuchnę. W szczególności właśnie ten rok temu, bo to było dla mnie coś takiego, że ty wiesz, kiedy możesz przestać jeść i ty czujesz sytość. Ja tej sytości nie czuję, więc ja chyba powinnam w ogóle odstawić jedzenie, bo ja boję się, że stracę nad nim kontrolę. Komentarze wpędzające w poczucie winy i teksty oceniająco oskarżające. Ty nie rozumiesz, że cała rodzina przez ciebie cierpi? Matkę to zaraz do grobu wpędzisz. Ludzie na świecie umierają z głodu, a ty masz wszystko i jeszcze wybrzydzasz? Jak tego nie zjesz, to nigdzie nie idziemy. Nie ma wątpliwości, że rodzinie i bliskim osoby chorującej jest bardzo ciężko. Ale tak naprawdę największą tragedię przeżywa sama osoba chorująca.
więc robienie z niej takiego emocjonalnego zakładnika w żadnym stopniu nie pomoże. Rozumiem, że czasami nie ma się sił. Ma się po prostu dość tego, co choroba zmieniła w codziennym funkcjonowaniu rodziny. Ale wyżywanie się na niej w kłótniach i takimi słowami powoduje tylko i wyłącznie to, że osoba zmagająca się z problemem nie zmaga się już tylko z wyrzutami sumienia i całym ciemnym, czarnym scenariuszem, który występuje po posiłku i pomiędzy kolejnym, ale także bierze na klatę, bierze na siebie to, że zniszczyła rodzinę i to przez nią, przez jej chorobę, bo to twoja choroba zniszczyła nas, to twoja choroba wyniszcza mamę, więc tak naprawdę ja jestem problemem. Ja powinnam zniknąć. Mnie nikt nie chce. Mi nikt nie chce pomóc. Czemu tego nie jesz? Babcia to robiła specjalnie dla ciebie. Tyle godzin siedziała nad garami. Jak nie zjesz, to babci będzie przykro. Kto normalny mierzy pomidora linijką i sprawdza kalorie herbaty? Słuchajcie, jeżeli nie zna się schematów danej choroby, to siedzenie w niej w jakikolwiek sposób jest po prostu nie na miejscu. Kto normalny, czyli ja jestem nienormalny. Babci będzie przykro. O nie, babcia będzie smutna przeze mnie, czyli znowu muszę się usunąć. Ja jestem problemem. Przeze mnie tak naprawdę wszyscy cierpią. Skoro wszyscy wokół mnie cierpią, to ja sam zasługuję na większe cierpienie. Będę się bardziej katować, będę więcej ćwiczyć, będę mniej jeść. To jest błędne koło. Jeśli ty nie zjesz, to ja też nie zjem. Kolejny przykład tego, jak pogorszyć stan psychiczny osoby chorej. Ona dobrze zdaje sobie sprawę z tego, jak to jest być głodnym, jak to jest nie mieć sił, jak to jest po prostu marzyć o przepysznym posiłku, który stoi przed tobą, ale nie móc go zjeść, a ty jeszcze dokładasz mu siebie. Branie odpowiedzialność za to, że ty będziesz cierpieć przez niego. To nie jest dobre. Wspólne jedzenie jak najbardziej, ale nie szantaż. Szantaż. Komentarze dotyczące wagi i liczb. I tutaj muszę powiedzieć, że kiedy ja rozpoczynałam chorobę wiele lat temu, to rządziło się to troszeczkę innymi prawami. To podawanie wagi było raczej akceptowalne. Ja to zrobiłam. I teraz rozumiem swój błąd. Dotarło do mnie to tak szczerze i uczciwie dopiero w zeszłym roku, we wrześniu. Wiele osób zwracało mi uwagę na to, że triggerujące było to, że podawałam swoją wagę w najbardziej krytycznym momencie, w momencie, kiedy przyszłam na recovery i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie rozumiałam tego wcześniej, bo to była inna rzeczywistość chorobowa, bo też ludzie, z którymi ja się leczyłam, dla nich też normalne było to, że liczby są na wierzchu. Teraz rozumiem to, że liczby to jest największy życiowy trigger. Podawanie wagi, pytanie się o wagę, pytanie się o BMI, pytanie się o rozmiary ciuchów. Nie! Nie róbmy tego! Ja popełniłam ten błąd i wiem i przepraszam. Teraz tylko mogę prosić o to, żebyśmy nie gloryfikowali ani nie negowali niczyjej wagi, wyglądu, rozmiaru. Nie pytali się o to, ile kalorii je, bo to jest choroba, którą rządzą liczby. To jest choroba, w której cyfry latają ci przed oczami 24 na dobę. To jest choroba, w której znasz po prostu rozpiskę wszelakich produktów spożywczych, jeżeli chodzi o ich kaloryczność. Ważysz, mierzysz dosłownie wszystko. Unikaj tego, bo to jest tylko trigger, który powoduje to, że dana osoba porównuje się do drugiej osoby, próbuje dążyć do tego, żeby ją przebić, żeby być mniejszym, żeby skurczyć się do jak najmniejszej wersji siebie. Nie rozmawiajmy o tym. Porady i pomoc. Kochani, ja dobrze wiem, że jesteście dobrymi ludźmi, którzy chcą pomagać, którzy chcą, żeby bliska osoba wyzdrowiała, żeby była szczęśliwa, ale nie jesteście specjalistami, nie jesteście terapeutami, nie jesteście nawet rodzicami danej osoby. No chyba, że jesteście. Jeżeli jesteście, to właśnie na was spoczywa ta odpowiedzialność, to znaczy na rodzicach
nie na przyjaciołach, najbliższych innych osobach. Nie. Najbardziej pomożecie będąc po prostu przy danej osobie, ale nie sugerujcie tego. Może zapisz się na terapię, powinnaś iść do ośrodka, to chyba czas na hospitalizację. Nie. Tak jak nie wiecie, co siedzi w głowie danej osoby, tak samo nie wiecie, na jakim etapie choroby jest dana osoba. A każdy etap rządzi się zupełnie innymi prawami. Nawet jeżeli, bo zazwyczaj tak jest, wasze intencje były dobre, mogą po prostu nieświadomie zaszkodzić. Często jest też tak, że gdy dana osoba jest przed hospitalizacją, trzeba ją dokarmiać. Trzeba ją karmić. I to też nie jest wasza powinność, wasz obowiązek. Nie próbujcie zachęcać danej osoby do tego, żeby zjadła. Ten obowiązek leży na rodzicach. Im jest już wystarczająco trudno, osobie chorującej jest bardzo trudno, więc wy nie mieszajcie się tutaj. Nawet delikatne pokazywanie konsekwencji dalszych głodówek, konsekwencji restrykcyjnych diet i tak dalej może być odebrane inaczej niż ty myślisz, że będzie odebrane. Komentarze dotyczące mitów o chorobie. Nie wyglądasz, jakbyś miała zaburzenia odżywiania. Nie możesz mieć anoreksji, przecież jesz tyle słodyczy. Ja mam ogromną nadzieję, że dobrze wszyscy wiecie, że to, jak wyglądamy, nie mówi nic o tym, co mamy w środku. ED ma różne oblicza, różne stany, jest wiele odmian. To nie jest tak, że dzieje się to na bulimię i anoreksję, o których tylko uczy się w szkołach, tworząc tak naprawdę zły mental. Nie dziwię się, że coraz młodsze osoby, dzieci z zerówek z przedszkola zaczynają się odchudzać, skoro tak naprawdę podawane na tacy jest nam to, że otyłość jest zła, niezdrowe jedzenie jest złe, w ogóle fit lifestyle i w ogóle. Dlaczego nie pokazuje się tej drugiej strony? Dlaczego nie pokazuje się, że żadna skrajność nie jest dobra? Gloryfikuje się jedynie zdrowy styl życia, ale nie zdrowy mindset. W szkołach poświęca się 5 minut na kilka przypadków restrykcyjnej anoreksji i lecimy dalej z tematem. To tak nie wygląda. Życie nie jest czarno-białe, a te zaburzenia o podłożu psychicznym, którego sylwetka i zmiany w ciele są tylko efektem ubocznym, mają więcej odcieni czarniej niż mogłoby się zdawać. Jestem przekonana, że w swoim środowisku masz osobę, która mierzy się z tym zaburzeniem. Możesz nawet o tym nie wiedzieć, bo ta choroba nie ma konkretnego stroju. Ona ma tylko określony styl oszukiwania samego siebie i wszystkich innych wokół. Ostatnim punktem jest to, o czym moim zdaniem mówi się stanowczo za mało, czyli ćwiczenia. Źle się czujesz? Idź na siłownię! Ale fajnie, że w końcu wróciłeś, tak dawno cię nie było! Obsesyjność wysiłku fizycznego tutaj jest bardzo często chlebem powszednim. Dlatego nie dziwi mnie fakt, że w pewnym momencie, gdy jesteś na recovery albo już jesteś praktycznie zdrowy, masz taką niechęć do tego wysiłku, ponieważ w najgorszych momentach choroby było tak, że wcale nie miałeś ochoty, wcale nie miałeś siły, a mimo wszystko zakładałeś maskę, uśmiechałeś się i ćwiczyłeś po prostu do zdzieranego kręgosłupa, leciała krew, ale nakładało się plaster i leciało się dalej. Ja do dzisiaj nie potrafię się zmobilizować do tego, żeby ćwiczyć w domu, bo ledwo rozkładam matę, odpalam trening i ja w głowie już mam takie okej, zaczyna się. W oczach mam praktycznie łzy, bo ja pamiętam to, co było wtedy. Fajnie, jasne, wysiłek fizyczny, ćwiczenia są zdrowe, ale nie używaj sformułowań powinieneś iść poćwiczyć. Dobrze, że w końcu się za to wziąłeś. Wystarczy poćwiczyć i od razu będzie ci lepiej? Nie wiesz, jaką przeszłość ma dana osoba. Każdy z nas, gdy czuje potrzebę zrobienia czegoś, zrobi to. Ale porozmawiaj na spokojnie. Jaki jest twój ulubiony sport? Czy uprawiasz jakiś sport? Jakie masz doświadczenia? A nie oceniaj i stwierdzaj fakty, które potwierdzone są tylko twoim
punktem widzenia. Mam nadzieję, że po obejrzeniu tego odcinka stwierdzicie: stara, ale to było oczywiste, ja to wszystko wiem. Super! Cieszę się, love you guys! Ale też bardzo się cieszę, jeżeli obejrzałaś osobą płci wszelakiej, dowiedziałeś się czegoś więcej i weźmiesz to do siebie, nie popełniając w przyszłości tych błędów. A ja się już z wami żegnam i elo, kocham was kieszonki, widzimy się niebawem!